zatem bez przedłużania przechodzimy do naszych pytań. Pierwsze pytanie. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z grami EasyTech? Moja przygoda z grami EasyTech rozpoczęła się jeszcze w czasach gimnazjalnych. Wtedy ja z moimi przyjaciółmi szukaliśmy jakichś dobrych gier na telefon. A trzeba przyznać, w tamtych czasach znalezienie dobrej gry na telefon było nie lada wyczynem. W sumie jak sobie teraz myślę, to w dzisiejszych czasach też ciężko znaleźć, ale na pewno teraz łatwiej jest znaleźć niż w tamtych czasach. W każdym razie, pewnego razu przeglądając dział ze strategiami, natknąłem się na pewną ikonę, która przykuła moją uwagę. Ikoną tej gry było nic innego jak World Conqueror 2. Pobierając tą grę, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo będę żałował tej decyzji. A żałowałem później i to bardzo, ale nie uprzedzajmy faktów. Gra sama w sobie wyglądała świetnie. Może nie jakoś super wow porównując do konkurencji, ale jak na tamte czasy, zarówno graficznie, jak i gameplayowo, gra wypadała bardzo dobrze. Czerpałem nawet dużą frajdę z grania w tej gry. Ale wtedy doszedłem do najbardziej znienawidzonego przeze mnie i wielu graczy etapu w grze. Misja Lew Morski w kampanii Osi. Oh my god! Po 20 razie tak się wkurzyłem na tą grę, że jedyne co zrobiłem, to usunąłem ją. I przez następne kilka lat nie dotykałem gier EasyTech. Sytuacja zmieniła się dopiero w momencie premiery Glory of Generals 1. I muszę przyznać, że to była jedna z lepszych moich decyzji podjętych w mojej karierze gameplayowej. Glory of Generals 1 w porównaniu do World Conqueror 2 był po prostu świetny. Po prostu uwielbiałem tą grę. Ale tego, czego nie lubiłem w niej, to jeden bardzo bolesny szczegół, który jest do dziś. Grindowanie medali. Jak ja tego nienawidziłem, po prostu spędzanie godzin tylko po to, żebyś zobaczył, że masz 5 lub 10% swojego progresu, żeby kupić metagenerała, który pozwoli ci jakkolwiek ruszyć się w tej grze. To było dla mnie za wiele i wtedy właśnie też poznałem, czym są zhakowane wersje gier EasyTech, ale o tym opowiem może następnym razem. Jeśli jednak miałbym sięgnąć pamięcią i wymienić element, grę, która skłoniła mnie do bardziej takiego profesjonalnego grania w gry EasyTech, to mogę wymienić jedną grę. European War 6 1804. To była pierwsza gra EasyTech, którą nie dość, że przeszedłem na legalu bez żadnych oszustw, to jeszcze ujrzałem w niej takie, nie wiem jak to powiedzieć nawet, światełko nadziei dla całej serii. Po prostu wiedziałem, że od tej gry każda kolejna gra EasyTech będzie coraz lepsza. No i poza kilkoma wyjątkami, które się przytrafiły po drodze, to muszę stwierdzić, że to jest prawda. European War 6, czyli pierwszy kamień milowy, który pokazał mi, że warto jest zainwestować czas i siły w gry EasyTech. No i w sumie pieniądze. Bo nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te czasy, ale kiedyś gry EasyTech na premierę były płatne. Lecimy z następnym pytaniem. A brzmi ono: jaka jest Twoja ulubiona gra EasyTech? I tutaj Was zaskoczę, albowiem odpowiedź na to pytanie nie jest wcale takie oczywiste, jak może się ludziom wydawać. Wielu z Was zapewne założyło, że moją ulubioną grą ze wszystkich gier EasyTech jest Glory of Generals 2. I po części jest to prawda.
Gra sama w sobie jest unikatowa, zarówno pod względem mechanik, jak i jakości zawartości. A jakość tej zawartości to jest to, że jest jeden tryb, z czego 50% tego trybu to jest jeden wielki zapychacz, który jest irytujący i nudny. Dlatego nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Glory of Generals 2 jest moją ulubioną grą. To po prostu byłaby zbrodnia w czystej formie. Co innego, inny kandydat do tego tytułu. A tym kandydatem jest Great Conqueror Rome. Gra, pomimo upływu tych wszystkich lat, pomimo upływu aktualizacji, które dostała, nadal jest moją ulubioną częścią ze wszystkich gier EasyTech. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, pomimo aktualizacji, gra nadal posiada stabilny balans, co można powiedzieć rzadko się zdarza w grach EasyTech. Zazwyczaj twórcy idą w jedną albo w drugą stronę, czyli albo poziom trudności jest sztucznie zawyżony, albo sztucznie zaniżony. Natomiast w tej grze mimo wszystko zachował się jakiś taki stabilny balans. Nie jest ani za łatwo, ani za trudno. Choć wielu z Was pewnie może mieć mylne zdanie po aktualizacji z mitycznymi stworzeniami, ale nie oszukujmy się. Poza Behemotem te mityczne stworzenia nie są wcale jakieś takie super mocne. No, może trochę przesadziłem. Cyklop jest mocną jednostką, ale nie o tym. Do brzegu. Chodzi mi głównie o to, że gra nie zmieniła się pod względem balansu aż tak mocno porównując do innych gier EasyTech. A drugim elementem, za które lubię, to jest to, że gameplay jest zarówno przyjemny, jak i prosty. Great Conqueror Rome mimo wszystko jest grą prostą do zrozumienia, ale trudną do wymasterowania. Jeśli miałbym podać jeden element, za który pokochałem tę grę, byłyby to karty taktyczne. Nie są ani za mocne, ani za słabe. Choć pewnie wielu z Was, jak ja, spamuje cały czas wymuszony marsz, albo wysokie morale, albo zniszczenie HP miasta. Ale to jest temat na inną opowieść. Chcę po prostu przez to powiedzieć, że zarówno balans, jak i fan z gameplayu są najmocniejszymi cechami Great Conqueror. I dlatego właśnie uważam tą grę za moją ulubioną ze wszystkich gier EasyTech. W każdym razie, przechodzimy do trzeciego i zarazem ostatniego pytania tego filmu. A trzecie pytanie brzmi, co Cię inspiruje do tworzenia na YouTube? Inspirację głównie czerpię z jednego. Oglądania hardkorowych filmów na YouTubie. Między innymi z podejść jak przejść Dark Souls jako pacyfista, klasycznego Duma jako pacyfistę, a nawet coś takiego jak przejść Postala 2 na najwyższym poziomie trudności jako pacyfistę. Po prostu nie umiem opisać tego, jak się czuję, ale oglądanie tego typu filmów pokazuje mi, że niemożliwe staje się możliwe, jeśli tylko włożysz w to cały swój wysiłek, całą swoją ciężką pracę. Dlatego postanowiłem, że sam chcę coś takiego spróbować. Tylko oczywiście jest jeden problem. Mam skill issues, różne typy gry. I jedynie jeśli chodzi o gry EasyTech, mam jakiegoś skilla. Chociaż i tak uważam siebie za postać bardzo mocno przereklamowaną, ale to jest moje prywatne zdanie i Was nie powinno to interesować. W każdym razie, przechodząc do brzegu, moją misją w tworzeniu tego typu filmów jest pomóc użytkownikom, którzy mają problem, jak ich zainspirować ich tym, że nawet w takich typu grach jak EasyTech
Niemożliwe staje się możliwe. A jak najlepiej to zrobić? No oczywiście wyzwaniami. Nie tylko ja czerpię z tego przyjemność, wy zapewne też, oglądając m.in. jak przechodzić Stalingrad, defensywny event za pomocą tylko brązowych generałów, albo jak robić ofensywne eventy bez rekrutowania elitarnych sił. To właśnie jest to, co chcę robić. Chcę dla ludzi nagrywać filmiki, jak wydaję z siebie pot, krew i łzy, żeby udowodnić, że niemożliwe staje się możliwe. Na koniec, drogi widzu mój, chciałbym pogratulować, jak i podziękować Ci zarówno za 100 subskrypcji, jak i za to, że wytrwałeś do tego momentu w filmie. Zapewne wielu z Was, tak jak i mnie, słuchanie mojego głosu kojarzyło się z czymś tak przyjemnym, jak przejeżdżanie paznokciami po tablicy. Nie będę się oszukiwał, nie mam ani talentu, ani umiejętności oratorskich, żeby mój głos lepiej brzmiał, żeby się lepiej go słuchało w tym filmie. Dlatego też dziękuję Ci za to, że dotrwałeś do tego momentu i zapraszam Cię jeszcze na koniec tego filmiku, albowiem znajduje się tam ważne ogłoszenie w postaci bonusu, który chciałbym, abyś wysłuchał. Aktualnie przed Waszymi ekranami wyświetla się zestawienie statystyk z YouTube'a za 365 dni prowadzenia mojego kanału. Szczególną uwagę chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na środkową rubrykę odpowiedzialną za łączny watch time. 457 godzin to po prostu dla mnie jest coś wow, oszałamiającego, coś, co po prostu nie spodziewałem się zobaczyć. W szczególności patrząc na content, jaki prowadzę, jak i wielkość mojego kanału. Po prostu to jest niesamowite. Szczególnie jeśli zdamy sobie sprawę, że łączny czas materiałów na całym moim kanale to tylko 44 godziny. Co daje nam statystycznie, że jeden filmik został obejrzany przynajmniej 10 razy. Po prostu to jest coś wow, niesamowite. Po prostu cieszę się, ludziska, jesteście niesamowici, że chcę wam się poświęcić trochę czasu dla gościa z kanapy, co sam się nazywa staruszkiem. Dobra, żart, suchary na bok. I teraz prawdziwy powód, dlaczego chciałem, żebyście zostali do końca tego materiału. Otóż mam dla Was ogromną prośbę. Oglądajcie filmiki w playliście. Kiedy playlista jest oglądana, jest większa szansa, że wyświetli się innym ludziom na YouTubie. A co za tym idzie, nie tylko jeden filmik będzie polecany, ale również wszystkie pozostałe znajdujące się w playliście, co jeszcze bardziej nie tylko zwiększy zasięg jednego filmiku, ale również tych wszystkich pozostałych. Dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy oglądają moje filmiki w playliście oraz tym, którzy to zrobią. No i cóż, oto koniec audycji. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. No, oczywiście spotkamy się. Ale jeśli chodzi o mój głos, że się jeszcze spotkamy, planuję coś specjalnego na 1000 subskrypcji z moim głosem, dlatego jeśli chcecie więcej takich typu materiałów, to wiecie, co trzeba zrobić. Subskrypcja i dzida. Już mówię, subskrypcje dla mnie nie mają aż tak dużego znaczenia. Najważniejsze jest komentarz, udostępnienie, ale w szczególności właśnie oglądanie filmów w playliście. Jeśli te 3 rzeczy zrobicie jednocześnie, to po prostu najlepiej, jak tylko możliwe, wspomożecie moją pracę. Dlatego dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Salut, towarzysze!